time. So 4 years now? yeah. I look not too bad. Jest z nami Norman Parke. Dzień dobry, Norman. Hello, no. Cześć. Cześć. No, Norman, jak dzisiaj konferencja przebiegła? How did the conference go today? It's good. Interesting. Some exchange of words. I think the first press conference was a little bit more intense. This seemed like a little bit more relaxed, but job's done. Now we go get ready for the fight, and then let's see whose talk is cheap, you know. Dobrze, dobra, mam wrażenie, że poprzednia konferencja była nieco bardziej napięta, ta była nieco bardziej spokojna, ale i tak mu się podobało. Teraz czas na to, żeby zweryfikować, czyja gadka jest, dosłownie tłumacząc zdania i trenować. Rośnie napięcie samo przed walką, czy to jest walka jak każda inna? It's another fight. It's a different fight because obviously it's boxing, just, you know. It's a different challenge, but am I nervous? A little bit, yeah. You get a little bit nervous. Everybody gets a little bit nervous before every fight, but it keeps you sharp, you know. And but I hope he underestimates me for the fight. I think he underestimates me for the boxing, so we'll see what happens. I think I'm going to be very good on the fight night. I think I'm going to be good on striking. Czuję leciutki stresik. Nie jest to każda walka jak każda inna, bo jest to boks. I podkreślę Norman jeszcze raz, że Don Kasjo na pewno nie docenia umiejętności stójkowych właśnie w boksie Normana. A on zamierza udowodnić, że jest inaczej. Dzisiaj na konferencji Norman powiedział, że Don Kasjo nie jest królem, tylko jest królową. To takie najmocniejsze określenie? Is it the hardest pun you can give? I think it suits him, you know. I know he likes to talk. He likes to dress up, but he didn't bring his little woman's dress today. I wanted to see his woman's dress with his high heels on and his yapka belt. But it's just part of the game, you know. He's going to say some things, I'm going to bite back. I'm not going to sit back and take it. I'm going to give it back. It's just the way we are, and it adds a wee bit more spice to the fight. So yeah, we'll see whose talk is cheap once the fight night comes. Norman mówi, że chciał zobaczyć Kasjusza w sukience i że szkoda, że jej nie założył, ale wie, że jest to jakby część gry i podoba mi się to, że po prostu dodają troszeczkę właśnie takiego aromatu, trochę pikanterii do tego pojedynku w ten sposób. Z tych żartobliwych rzeczy przejdźmy teraz na poważniejsze sprawy. Sprawa kontraktu z KSW i możliwości Twojej walki. Czy nie obawiasz się tego, że KSW będzie mimo wszystko próbowało zablokować ten pojedynek do końca? I ponoć krąży taka plotka, że do walki z Tobą, że zostajesz wyznaczony do walki z zawodnikiem, który jest kontuzjowany. Yeah, true. Yeah, I was. Yeah, but we don't see no contract. I just heard that I was offered a fight, but I don't see contract. I don't. No one messaged me properly that there's your fight offer for me. It was just kind of, you know, smoke and mirrors, you know. But and my opponent was injured too. Once they said that I was meant to fight this guy, 1 week later Boris got injured. But I'm open to fighting Boris. Like, Boris has looked good since our last fight, but he fought against Josik, won by split decision. I won against split decision against Josik. He beat Arthur Zawinski. I beat Arthur Zawinski by unanimous decision. So yeah, he's looked good from his last fight against me, and maybe my last fight with Gamrot wasn't good, but it don't mean to say I'm not a good fighter, because he knows it's not an easy fight. When I fight Boris again, it's a tough fight for me, tough fight for him. I think the fight's 50-50 if we fight again, but 100% I'll fight Boris again, 100%. Mówi, że tak, jednak nie dostał kontraktu, więc było to takie troszkę gadanie. Mówi właśnie o Borysie, że Norman mówi o sobie, że wygrał z Wrzoskiem przez niejednogłośną decyzję, tak samo Borys, było sporo między nimi różnych walk, gdzie właśnie były to takie po prostu bliskie pojedynki i że byłby ciekaw takiej walki z Borysem, żeby po prostu stoczyć z nim jeszcze raz pojedynek. Na jakim etapie są teraz rozmowy i zgody ewentualne KSW lub brak zgody na pojedynek tutaj w organizacji FAME MMA? How far are the negotiations? No, I think, you know, I just says to them, look, let me do my thing here, let me do my thing, let me fight for FAME MMA, and then I come to fight for KSW after. It's so simple. It's not, you know,
It's not rocket science. It's not that hard. I'll fight every day of the week if my body's no problem. If I don't need to cut weight every week, I can fight every week, no problem. But I says, let me do this fight against this guy first, and then I'll come back and fight MMA after this fight. You know, I'll come back to fight KSW after this fight. I've always said it, let me do this fight, don't try to block me or do any of this bullshit, because I know I'm not, nobody owns me, you know, I can fight where I want. Nobody can tell me where to fight and what to do. And that's it. It's like simple. Oh. Norman mówi, że nie jest niczyją własnością, może walczyć gdzie chce, póki oczywiście pozwala mu na to kontrakt. Jedyne co chce to spokoju, nie chce by KSW mu komplikowało właśnie walkę z Kasjuszem, tutaj FAME MMA. Podkreśla jednak, że po tej walce chce wrócić do KSW i walczyć po prostu w MMA. Czy jest możliwość na przykład domówienia się z organizacją w kwestii finansowej, żeby część garzy dać KSW i gdyby oni wyrazili zgodę i wtedy gdzieś po prostu te sprawy zostałyby w ten sposób załatwione? To give what? To give maybe a bit of money to KSW. No. Give no money to no promotion. No. Why give money to promotion to let me fight somewhere? I can fight where I want. Nobody owns me, you know. Martin Lewandowski don't own me. If I'm the champion, he owns me, but he don't own me, and he knows why he don't own me. After this last fight bullshit, I don't want to talk no more about that. But I'm still a KSW fighter, and they know if they want me to fight Boris Mankowski, yes, they know. Let's get some good money. Let's go deeper into the pocket, because this is a big fight. Me fighting Boris in a rematch is a bigger fight than Gamrot fight, you know. And now they can pay money like they pay Mamakhlidov and Pudzianowski, all these guys. They can pay this money for this fight because this is a very big fight. And I'm open for this fight after July, August. I'm ready for that fight, no problem. We'll let Boris heal his knee up, get better, and he wants the rematch because he wants a different tactic to fight me. That's okay, because I'll have a different tactic to fight him too. Norman mówi, że absolutnie nie widzi powodów, by płacić KSW właśnie za możliwość walki tutaj. Podkreśla, że Martin Lewandowski nie jest jego właścicielem. Inaczej byłoby oczywiście w przypadku, gdyby był posiadaczem pasa, ale posiadaczem pasa nie jest. Wie, że KSW jest na pewno zainteresowane jego potencjalną walką z Borysem Mańkowskim. Podkreśla tutaj, że trzeba by, nazwę to, posmarować. Wie, że są w stanie wykładać porządne pieniądze na przykład Mamedowi czy Pudzianowi. Tego właśnie też oczekuje Norman, jeżeli chodzi o garzę potencjalną właśnie w takiej walce. Czy Norman w tej chwili skupia się wyłącznie na boksie w treningu, czy też trening MMA jest w tej chwili kontynuowany? Mostly boxing, but sometimes after boxing, maybe after a few rounds, after I do all my rounds for the boxing, I'll do some MMA rounds, a little bit of grappling on the floor, so I still do MMA too, but mostly just on boxing. But grappling is my number one thing. I like grappling, so I'll do a wee bit with some of my teammates after I'm finished sparring. Once I finish my rounds of sparring, I do a little bit of grappling, a little bit of MMA, not 100%, but just to keep every tool in the box sharp, you know. Yes. Norman oczywiście mówi, że głównie skupia się na boksie, ale czasami potrenuje MMA, tak po prostu, żeby nie zardzewieść w tym temacie. Dobrze, zapytam jeszcze tak, pojedynek w tej chwili, odbiegnijmy troszkę od tematu i zapytam o pojedynek Anthony Joshua kontra Tyson Fury. Tyson Fury gdzieś, kto jest jego faworytem w tym pojedynku w ogóle? Oh, 100% Fury all day long. Boxing's a funny game because I don't know what it's like. They keep fighters away from each other all their career. It's the most, I don't get it. Boxing is a funny sport because I understand when they fight professional early on, they fight some guys with bad records, you know. Some guy could be 10 wins, 0 losses, but his opponents have like all losses and maybe only 1 win. This is where the amateur career is to help this. When you turn professional, then, but I get it, you know, they got to work them up into 6 rounds, then 8 rounds, I think then 10 rounds. I get that, right? Okay, but when you're up at the top, and I don't understand, all these guys have been talking about, oh, he's scared to fight him, but he's scared to fight him. It's the management, you know, and people who control boxing, gangsters, you know, these big money gangsters who control the boxing. It's like, but no, he's not going to beat. He's not going to beat Fury. No chance. Even though he fought in the Olympics, Joshua, he's big and strong, but he's not like fluent, you know, like loose and light on his feet. He seems more stiff, but
he can only kind of fight one style, whereas Fury is like unorthodox. He's crazy. He can fight all different styles. You know, he can push the pace, he can stand, he can hide, he can do everything. Fury wins the fight, no problem. No problem, Fury wins the fight. Only has to watch for one punch, one big punch. This is it. Fury beats him every day of the week. Oczywiście Norman mówi, że Tyson Fury w 100% wygra tę walkę. Podkreśla, że Joshua jest nieco takim, powiedzmy, spiętym, sztywnym fighterem, który ma opanowany tylko jeden styl, w odróżnieniu od Tysona, właśnie Fury'ego. Nie widzi tutaj w ogóle przeszkód, żeby właśnie on wygrał tę walkę. Też właśnie powiedział Norman o tym, że dla niego boks jest troszeczkę zabawny, jest to, jak są zarządzani zawodnicy, gdzie przez całe życie, przez długie lata kariery trzymają ich po prostu od siebie, żeby w końcu zawalczyć ze sobą. Podkreślę, że to jacyś bogaci gangsterzy właśnie tym zarządzają. Tak, to znana historia, natomiast ostatnie pytanie już i ostatnia last question, przepraszam, ostatnie pytanie, które dotyczy tego, jak w ogóle będzie przebiegał pojedynek z Kasjuszem i kto wygra ten pojedynek, w jaki sposób może tak bardziej? What way? I think the fight's going to go the full distance, 5 rounds. I think maybe he's going to have a wee bit of success in the fight. Sometimes he'll look good, but I think I'm going to take over in the fight. Pressure, everything. Pressure, IQ, stay close, fight on the insides, just stay on him, you know, make it, don't have to be a nice technical fight or anything like that there, because he's very long reach, you know. If he tries to play the game, staying away and poke and move, then I'm just going to turn it into a brawl, you know. Turn it into a brawl and take this Yapka belt and take the bar of gold and ciao, see ya. Norman myśli, że walka potrwa cały dystans. Nie wyklucza tego, że Kasjusz może mieć takie momenty w walce, gdzie będzie przeważał. Domyśla się, że Kasjusz może próbować po prostu kąsać, trzymać dystans, ale Norman podkreśla, że będzie cały czas trzymał na nim presję i że to on po prostu przejmie inicjatywę w tej walce i ją wygra. Thank you. Dziękuję. Dziękuję. Cheers. Thank you. Thanks, mate. Yo.